Takie stwierdzenie jest prawdziwe, ale tylko jeśli podkreślamy, że był to spadek kwartał do kwartału. W stosunku rocznym nadal mamy trend wzrostowy. Według nas na ceny nieruchomości największy wpływ będą miały trzy czynniki. Liczba oddanych do użytkowania nieruchomości w 2025 roku, stopy procentowe i wojna na Ukrainie. Jeśli NBP obniży stopy procentowe, to kredyty będą tańsze i zdolność kredytowa wzrośnie. To wpłynie na popyt i jest argumentem za wzrostem cen. Gdy przeglądam prasę internetową, to mam wrażenie, że na polskim rynku nieruchomości rozpoczyna się jakieś prawdziwe pandemonium. Deweloperzy zdesperowani. Ceny mieszkań lecą na łeb na szyję. Nic, ale to kompletnie nic się nie sprzedaje. Ta, jasne. Dobrnęliśmy do momentu, gdy tak bardzo jesteśmy już zmęczeni potężnymi wzrostami cen nieruchomości, że rozpaczliwie szukamy tylko, by ktoś potwierdził, że w końcu mieszkania będzie można kupić taniej. I internet to czuje. I clickbaitowymi tytułami przyciąga Waszą uwagę. Bylebyś tylko kliknął. A jak jest naprawdę? Z tego materiału dowiecie się m.in. o ile wzrosły ceny nieruchomości w 2024 roku i dlaczego wszystkie artykuły mówiące o spadkach są nic nie warte. Ile mieszkań wybudowaliśmy w 2024 i jak ten wynik prezentuje się na tle poprzednich lat. Czy dużo budujemy? Jak wyglądamy na tle innych państw Europy? Oraz wisienka na koniec. Jak według nas zachowają się ceny nieruchomości w 2025 roku i co na to wpłynie. Zapraszam na odcinek Podsumowanie rynku nieruchomości 2024 i prognoza 2025. Ja nazywam się Bartosz Nowak i zapraszam do świata kredytów, liczb i finansów. Mityczne spadki cen. Ostatnie lata i potężne wzrosty cen na rynku nieruchomości sprawiły, że wiele osób nie może się doczekać, aby ceny w końcu spadły. Takie oczekiwania oraz zmęczenie ciągłym czytaniem o kolejnych wzrostach i rekordach sprawia, że pisanie o kryzysie, załamaniu lub też spadkach zaczyna się coraz lepiej klikać. Teoretycznie te artykuły nie pokazują nieprawdy, ale jednak gdy zagłębimy się w szczegóły i zrozumiemy, jakie dane są porównywane, to wnioski, które należy wyciągać, mogą być zupełnie inne. Przykładowe nagłówki w popularnych serwisach. Mieszkaniowy trend się odwraca. Ceny spadły w połowie miast. Załamanie rynku nieruchomości w Polsce. Sprzedaż szoruje na dnie. Desperacja deweloperów. Krzykliwe, ale ze znakami zapytania. Spadek cen mieszkań nadal obecny. O obniżki łatwiej w mniejszych miastach. Co łączy wszystkie tytuły? Mocne i stanowcze określenia typu załamanie, desperacja, spadki. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że sam nieraz się łapię i klikam. Weźmy na tapet jeden z nich. Zmiana zmianie nierówna. Zgodnie z artykułem w ostatnim kwartale 2024 w 10 z 18 miast wojewódzkich odnotowano spadek cen nieruchomości na rynku wtórnym. Brzmi groźnie, ale mówimy o porównaniu cen w stosunku kwartał do kwartału, więc zbyt szybko, żeby wyciągać jakieś wnioski. Dlaczego? Przykład. Nieruchomość w Warszawie, której cena w styczniu 2024 wynosiła 1 000 000 złotych. Kwiecień 1 050 000. Wzrost kwartał do kwartału o 5% i od początku roku też o 5%. Lipiec 1 100 000. Kolejny wzrost kwartał do kwartału o prawie 5%, a od początku roku już o 10%. Październik 1 150 000. Wzrost kwartał do kwartału o 4,5%, a od początku roku już o 15%. Styczeń 2025 1 100 000. Spadek kwartał do kwartału o ponad 4%, a rok do roku wzrost o 10%. Jak widzimy na powyższym przykładzie, to czy rynek rośnie czy spada jest zależne od czasu, jaki będziemy badać. W czwartym kwartale 2024 ceny nieruchomości spadły. Takie stwierdzenie jest prawdziwe, ale tylko jeśli podkreślamy, że był to spadek kwartał do kwartału. W stosunku rocznym nadal mamy trend wzrostowy. Do tego typu danych lepiej podchodzić na spokojnie i patrzeć na nie w szerszym horyzoncie czasowym. Dlaczego? Bo tu na przykład macie wykres Bitcoina. Ewidentnie wzrostowy. Ale jak zaznaczę jeden dzień, to widzimy krach na Bitcoinie. Z rynku wyparowały miliardy. Będzie się klikać? Będzie. Ceny nieruchomości 2024. Rynek pierwotny. No dobrze, to czy jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić kondycję rynku mieszkaniowego w Polsce w 2024 roku? Przedzieramy się przez gąszcz clickbaitów i znajdujemy dobre dane. Tu akurat Business Insider. Na wykresie widzimy grafikę przygotowaną przez portal rynekpierwotny.pl,
która prezentuje zmianę średnich cen mieszkań na rynku pierwotnym w największych polskich aglomeracjach. I tu po kolei. Warszawa, średnie ceny mieszkań w grudniu 2023 16 815 zł za metr kwadratowy, a grudzień 2024 17 659. Wzrost o 5%. Kraków, wzrost z 15 580 na 16 493, czyli 6%. O 6% wzrosły także ceny w aglomeracji katowickiej. W Trójmieście 7%, Poznaniu 8%, Łodzi 10%, a największy wzrost mamy we Wrocławiu, plus 12%. Musimy przyznać, że te dane, szczególnie w Warszawie, były dla nas sporym zaskoczeniem. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnioroczną inflację za 2024, która wyniosła 3,6%, to widzimy, że wzrosty w stolicy ledwo co przebiły ten wynik. Spodziewaliśmy się trochę wyższych. Ceny nieruchomości 2024. Rynek wtórny. Rynek wtórny także pokazuje nam podobne wzrosty w Warszawie czy Krakowie, plus 5%. Spory skok notujemy we Wrocławiu, plus 8%, a największy w aglomeracji katowickiej, plus 12%. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to potężny rozstrzał pomiędzy średnimi cenami na rynku pierwotnym oraz wtórnym w Łodzi i aglomeracji katowickiej. Mieszkania używane kupisz tam 30% taniej, niż gdybyś miał zakupić nieruchomość od dewelopera. A przecież to musisz jeszcze wykończyć, czyli wrzucisz dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych na remont. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ceny nieruchomości w Polsce zmieniały się w dłuższym horyzoncie czasowym, to pokazywałem to w odcinku numer 14 na kanale. Link znajdziecie w opisie filmu. A jak według Was będzie wyglądał rynek nieruchomości w 2025 roku? Napiszcie swoje typy w komentarzach. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Liczba wybudowanych mieszkań. Naturalnie, jeśli chcemy jakkolwiek próbować przewidzieć, jak mogą zachować się ceny nieruchomości w roku 2025, to musimy wziąć pod uwagę takie oczywiste fakty jak popyt i podaż. O tym, co wpływa na rynek nieruchomości i jak kształtuje się obecnie, mówiłem we wspomnianym odcinku 14 pod tytułem Kryzys nieruchomości w Europie, czy Polskę też to czeka? Właśnie wyświetla Ci się na ekranie. Kredyty, wynagrodzenia, inflacja, ostatnio w miarę stabilnie. Rzućmy więc okiem na podaż, czyli ile mieszkań deweloperzy budują w ostatnich latach. W 2024 roku liczba oddanych do użytkowania mieszkań po raz pierwszy od 2018 spadnie poniżej 200 tysięcy jednostek. Oznacza to spadek o ponad 20 tysięcy mieszkań w stosunku do roku 2023. Z czego wynika takie załamanie? Tutaj należy wspomnieć o tym, że średni okres budowy mieszkania w Polsce to około 2 lata. To, co widzimy w 2024, to efekt decyzji i działań deweloperów głównie z 2022 roku. Wówczas Rosja zaatakowała Ukrainę, w Polsce mieliśmy do czynienia z najwyższą inflacją od lat 90. Komisja Nadzoru Finansowego jedną decyzją sprawiła, że zdolności kredytowe Polaków spadły o kilkadziesiąt procent. Sami przyznacie, że raczej nie były to najlepsze warunki na podejmowanie długoterminowych decyzji. Czy w Polsce brakuje mieszkań? Od co najmniej kilkunastu lat mówi się, że w Polsce brakuje około 1 milion, a nawet i 2 miliony lokali, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków. Deweloperzy co roku budują około 200 tysięcy mieszkań. Mijają lata, a podobno nadal brakuje tyle samo. Ta liczba wzięta z kapelusza zupełnie o niczym nam nie mówi. Więcej na pewno powie nam średnia liczba lokali na 1000 mieszkańców. Tutaj od wielu lat widzimy mały, ale stabilny wzrost. Z 399 lokali w 2020 do 426 w 2024. Taka ciekawostka. Chcecie zobaczyć, jak pod tym względem wyglądamy na tle innych państw Europy? Dzięki dużej aktywności deweloperów sukcesywnie gonimy pozostałe kraje, ale nadal mamy przed sobą bardzo dużo pracy. Średnia europejska to 516 mieszkań na 1000 mieszkańców. My zajmujemy miejsca trzecie, może do 5 na starym kontynencie. Jakie będą ceny nieruchomości w roku 2025? No to na koniec truskawka na torcie, jak to mówi były słynny piłkarz. Jak zachowa się rynek w roku 2025? Według nas na ceny nieruchomości największy wpływ będą miały 3 czynniki. Liczba oddanych do użytkowania nieruchomości w 2025 roku, stopy procentowe i wojna na Ukrainie. Po kolei. Jak widzieliście wcześniej, liczba oddanych nieruchomości w 2024 roku spadła poniżej 200 tysięcy. Pierwszy raz od 2018.
Pomijając czasy PRL, ostatni szczyt mieliśmy w 2022, prawie dobijając do 240 000 sztuk. Od tego czasu mamy tendencję spadkową. Prawo popytu i podaży mówi, że jeśli czegoś jest mniej, to jego cena powinna rosnąć. I w naszej ocenie spadająca podaż to czynnik przemawiający za wzrostami. Drugi punkt – stopy procentowe. Inflacja za 2024 wyniosła już tylko 3,6%, co jest już bliskie naszego celu inflacyjnego 2,5 plus minus 1%. Dla przypomnienia, rok wcześniej było to średnio rocznie 11,4%. Wynik jest jednak zaburzony przez dopłaty do cen energii, którą mieliśmy od rządu. I taka jest również przewidziana w tym roku do wyborów prezydenckich. Obstawiamy, że Rada Polityki Pieniężnej poczeka właśnie do tego momentu i obniżka nastąpi po wyborach. Jeśli NBP obniży stopy procentowe, to kredyty będą tańsze i zdolność kredytowa wzrośnie. To wpłynie na popyt i jest argumentem za wzrostem cen. I ostatni punkt – wojna na Ukrainie. Zakładając, że w najbliższym czasie, to jest w 2025 roku, wojna na Ukrainie dobiegnie końca, to powinno to przełożyć się na rynek nieruchomości w następujący sposób. Odpływ obywateli Ukrainy zaskutkuje chwilowym załamaniem na rynku najmu i potencjalną korektą cen nieruchomości. Dopływ kapitału zagranicznego dla potencjalnych inwestorów obniży się ryzyko geopolityczne w Polsce. Która z tych dwóch sił będzie miała większe przełożenie na rynek? W naszej ocenie raczej ta pierwsza, czyli korekta cen. Ale jak będzie naprawdę? Pożyjemy, zobaczymy. Podsumowując wszystko, spodziewamy się raczej stabilizacji rynku z minimalnym, ale jednak raczej wzrostem cen w drugiej połowie roku. To wszystko na dziś. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!